Wszystkim obecnym w studiu dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Zanim zadamy pierwsze pytanie, przedstawmy zasady, które wspólnie zaakceptowały wszystkie komitety wyborcze. Kolejność, w której poszczególni uczestnicy debaty będą odpowiadać na pytania, została przydzielona w wyniku losowania, które to odbyło się w siedzibie Telewizji Polskiej w obecności przedstawicieli komitetów. Kolejność odpowiedzi na pytania była losowana oddzielnie. Szczegółowe pytania zostały utajnione i były udostępniane komitetom wyborczym. Na koniec debaty zaplanowano swobodną wypowiedź każdego z uczestników. A uczestnicy na odpowiedź na każde zadane pytanie mają odpowiedź z wypowiedzi jest mierzony i wizualizowany. Widzą upływający czas wypowiedzi na monitorach w studiu. Po upływie czasu przeznaczonego na odpowiedź mikrofon będzie wyłączany. Przez prezydenta Andrzeja Dudę zwracamy się w tym miejscu z prośbą do uczestników, aby w odpowiedziach nie odchodzili od tematu pytania i nie podejmowali innych wątków. Nad przestrzeganiem wspólnie przyjętych zasad czuwają przedstawiciele Komisji Europejskiej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepowstrzymywanie się od obraźliwych wypowiedzi. Nie szanujmy siebie wzajemnie, nie szanujmy naszych widzów. I skoro znamy już zasady, to możemy zaczynać. Przypomnijmy pokrótce założenia tej debaty. Każdy przedstawiciel ma do swojej dyspozycji minutę. Mówi to, co sam uznaje za najważniejsze. Jako pierwszy głos zabiera premier Mateusz Morawiecki. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska obniżył wiek emerytalny, a nasz rząd podniósł wiek emerytalny. I warto też podkreślić, że pan Tusk przeszedł na obniżoną emeryturę i pobiera dzisiaj gigantyczną europejską emeryturę. 2 złote, a więc potrafił zadbać najbardziej o swoją własną emeryturę. Ja jeżdżę bardzo często po Polsce i spotykam się z seniorami. Ostatnio podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku i powiedziała mi, że dostała wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Ma obiecane stanowisko. Za co? Szkaluję Jana Pawła II. Postawiłem twardego, rudego. Szymonem Hołownią, panią Szoring-Wielgus. Szanowni Państwo, sami widzieliście, wszyscy na jednego. To Prawo i Sprawiedliwość chce odebrać 800+. 500+, wkrótce 800+. Przed nami najważniejsze wybory od lat. Z jednej strony pał 13 i 14, z drugiej strony Polska pogrążona w kłótni i w chaosie. Zobaczcie, jak się Polska zmieniła. Krzysztof Bosak, bardzo proszę. Polska potrzebuje uczciwej debaty na temat tego, skąd mają się wziąć pieniądze, trzeba wydać. Pakiet unijny zmuszający Polskę do relokacji, do przyjmowania nielegalnych imigrantów przedstawianych jako uchodźcy To jest rozwiązanie, które ma zinstytucjonalizować ogromny strumień milionów ludzi z Azji i Afryki, którzy chcieliby się dostać do tego rezerwatu bogactwa, jakim jest Australia. Rząd niemiecki ma prawo używać siły po to, żeby zawrócić łodzi. Ta strategia działa. Jesteśmy rekordzistami w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o 420. Nie należy ich sprzedawać, nie należy ich prywatyzować. To nie jest kryzys, to rezultat działań państw europejskich. PiS sprzedał kapitałowi zagranicznemu, czyli statki wożące ludzi od wybrzeży Afryki na północ Morza Śródziemnego. Warto o tym pamiętać. To nie jest rozwiązanie, które służy obronie granic. Tamowanie niedoborów na rynku pracy, masową imigracją przyniesie nam pieniądze. Bądźmy mądrzy przed szkodą. Nie powtarzajmy błędów z rządu Morawieckiego. Prawdziwą alternatywą jest Australia. Jedyna siła polityczna w Polsce, która proponuje zmianę generacyjną, zmianę jakościową i zmianę mentalną. Zero socjalu dla Polaków, wolność dla Ukraińców. Joanna Scheuring-Wielgus, bardzo proszę. Lewica to ekipa ludzi do zadań specjalnych. My tutaj mamy czystą. Jeśli chcecie państwo, żeby w lasach umierały dzieci, tak jak teraz to się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, trudno jest im związać koniec z końcem. Głosujcie na Lewicę. Jeżeli chcecie, że 300 mieszkań dla milionerów, głosujcie na Lewicę. Jeżeli chcecie, żeby ksiądz płacił rentę, głosujcie na Lewicę. Jeżeli chcecie państwo, w którym policja zawsze stoi po stronie jednej partii, a nie po stronie obywateli i obywatelek, głosujcie na Lewicę. Silna Lewica w przyszłym rządzie to silna Lewica. Daliśmy Polsce konstytucję, członkostwo w Unii Europejskiej, członkostwo w NATO. Przed nami kolejne mocne zadania. Głosujcie na Lewicę. Cieszę się, że mogę gościć dzisiaj w państwa domach. Premier Mateusz Morawiecki. Ktoś próbował mu wyrwać łopatkę.
Lewica głosowała przeciw. Jestem tego pewna. Głosujcie na Lewicę. Lista numer 3. Głos ma w tej chwili Donald Tusk. Bardzo proszę. Widzieliście Państwo, jaka była ta debata? A mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy. No ale cóż. Krzysztof Maj, bardzo proszę. No, szanowni Państwo, ja liczyłem, że w tej debacie nie będzie tej przepychanki, którą mieliśmy przez całą kampanię. No ale panowie premierzy flip i flap. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. W telewizji jestem pierwszy raz. Młodzi ludzie słyszą legendy o kolejach regionalnych w całym kraju. Oni mówią o tym, że państwo polskie stać na to, aby nagradzać uczciwie spółki Skarbu Państwa. Trzeba dać 10% akcji KGHM-u firmom arabskim, firmom węgierskim. Po co? Oni są zaradni i wspólnie, ponad podziałami porozmawiać. Powinniśmy usiąść. Chcemy tworzyć nowych przedsiębiorców, samorządowców. Być może ta dyskusja nabierze innego formatu. Szanowni Państwo, przede wszystkim KGHM. 15 października wejdziemy do KGHM-u, bo trzeba normalnej Polski, trzeba świeżości w polskiej polityce. Jak ona powinna wyglądać? A my tak naprawdę potrzebujemy normalnej Polski. I dzisiaj mamy tylko dwa wyjścia. Albo głosować na tych, którzy już są na Wiejskiej i tylko się wspierają, albo na KGHM. Teraz też nas pomijają. Ale ja wierzę, że nas jest najwięcej. KGHM. Lista numer 1, tacy jak wy. I Szymon Hołownia, bardzo proszę. Ci, którzy chcą pracować dłużej, będą to robić. Ale dlaczego nikt nie zadaje pytania albo za rzadko je zadaje? Po co ja te pociągi tak wysadzam i wysadzam? Nie wolno. Nasz wróg jest na zewnątrz. On tak może jeszcze 8 lat. Ja poszedłem do polityki nie po to, żeby coś zrobić, żeby zrobić lepszy świat dla moich córek, ale po to, żeby kimś zostać. Drodzy Państwo, my bardzo szanujemy Wasze pieniądze, dlatego mówimy bardzo jasno i wyraźnie nie rozdawnictwu. Dlatego wydamy 3 miliardy złotych od razu do wszystkich tych partyjnych, tłustych kotów, które dzisiaj tam zasiadają, sponsorując kampanię wyborczą PiS-u. Mam jedno proste przesłanie. Pakujcie kuwety. Pakujcie Kaczyńskiego, bo żaden żołdak Putina nie wejdzie ani na metr za polską granicę, nie wejdzie na terytorium wschodniej Polski. A żaden agent Putina, żaden Orban ani Salvini nie będzie ucztował z polskim premierem w warszawskich Łazienkach. Premier Izraela gwarantuje, że 50% wydatków na obronność zostanie w kraju. Z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem pokazaliśmy, że nawet w polskiej polityce współpraca jest możliwa. Dlatego dziś mówimy, chodźcie z nami trzecią drogą. Trzecia droga albo trzecia kadencja PiS-u. I to była ostatnia wypowiedź naszej debaty. Wysłuchaliśmy przedstawicieli wszystkich 6 zarejestrowanych w całej Polsce komitetów wyborczych. No cóż, a my zapraszamy Państwa do głosowania. Już niedługo w niedzielę pójdziemy spełnić swój obywatelski obowiązek.